Cześć, dzisiaj trochę nietortowo, mamy dla Was przepis na eklery. Ciasto ptysiowe może wydawać się trudne, z niego robimy eklery, ale my dzisiaj pokażemy Wam, jak to ciasto przygotować w sposób łatwy, szybki i bardzo przyjemny. Przepis na ciasto znajdziecie w opisie tego odcinka, a my teraz Wam pokażemy, jak je przygotować. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od przygotowania składników, a mamy tu mianowicie mleko, mąkę, masło, cukier, sól, no i oczywiście jajka, bez których myślę, żeby nie wyszło. Na początku do mleka dodamy sobie masło. Pamiętajcie tutaj, że bardzo ważne jest to, żeby te składniki dobrze sobie odważyć, żeby tutaj ta gramatura się zgadzała, bo tutaj akurat przy cieście ptysiowym to jest dosyć ważne. Tomek dosypał cukier, dodał soli. I nie włączył prądu. Mleko z masłem, cukrem i solą stawiamy sobie na kuchence i podgrzewamy. Pogrzewamy wszystko razem, delikatnie mieszając. Musimy rozpuścić masło, to jest taka ważna rzecz, tam cukier się rozpuści, sól się rozpuści, ale musimy podgrzać to mleko tak, żeby nam się nie przypaliło. Tutaj też w zależności od tego, jaki macie garnek, my akurat mamy taki bardzo fajny garnek, w którym nic się nie przypala, więc rozpuszczamy sobie teraz to masło. Przy podgrzewaniu mleka musicie tylko uważać, żeby Wam nie wykipiało, czyli nie można tego garnka tak po prostu sobie zostawić i sobie pójść coś robić. Musimy uważać, żeby się nie przypaliło i żeby nie wykipiało. Masło już się rozpuściło i mleko się zagotowało. To jest bardzo ważne, że mleko musimy zagotować. Teraz do tego ciepłego mleka Tomasz dodaje mąkę. Mąkę Za jednym razem. Nie dzielimy na części, tylko wrzucamy wszystko razem i zaczynamy mieszać. Na początku robimy to dosyć spokojnie, powoli, żeby nam tam nic się nie wyklapało. Za chwileczkę zacznie nam ta nasza masa robić się bardziej gęsta. I kiedy już nie będzie takiego luźnego mleka, to już zdecydowanie energiczniej można to rozmieszać. Pamiętajcie, że trzeba to bardzo dobrze rozmieszać. Nie może być widocznej mąki, nie może być luźnego mleka. No mocno to mieszamy. Nawet bym powiedziała, że tak trochę rozcieramy, tak? Tak, troszeczkę rozcieramy. I teraz możecie się zastanawiać, jak długo należy to mieszać. Masa musi zrobić się gładka, jednolita. Porządnie mieszamy i dopiero kiedy to nasze ciasto będzie gładkie, jednolite, to dopiero potem możemy przejść do kolejnego punktu. Kiedy nasza masa jest już gotowa, to ponownie stawiamy ją na kuchence. Czyli postawimy sobie na kuchence i będziemy odparowywać nadmiar wilgoci, która tutaj jest. Cały czas mieszając, Tomasz miesza sobie tą masę i cały czas mieszając podgrzewamy. Tutaj zaczyna delikatnie nam parować i to jest taki trudniejszy etap troszkę, dlatego że musicie pilnować, żeby Wam się nic nie przypaliło, więc cały czas mieszamy dosyć mocno, odparowujemy. Nie wiem, czy to na kamerze widać, ale my tutaj widzimy, że ewidentnie do góry leci sobie para. W momencie, kiedy już lekko nam odparuje, no to pierwszą część ciasta mamy gotową. Następnie przerzucamy gotowe, odparowane ciasto do miski. Tak. Można i tak rozłożyć, bo ona musi chwilę przestygnąć. Tak, tutaj pamiętajcie, żeby to ciasto nam troszeczkę wystygło, to nie może być w formie takiej skruszczonej jednej kulki, tylko właśnie fajnie jest je sobie rozłożyć na naszej misce po to, żeby szybciej sobie stygło, dlatego że nie może być bardzo gorąca, kiedy będziemy dodawać jaja. W niektórych przepisach możecie się spotkać z tym, że jest informacja o tym, że należy przykryć folią spożywczą i zostawić do wystygnięcia. W naszym przepisie tak się nie robi. W naszym przepisie tylko rozkładamy sobie na boki tą masę i zostawiamy ją w tej formie i w tym czasie Tomasz będzie ubijał jaja. Jaj nie ubijamy na taki sztywny kogel-mogel, to nie musi być sztywna piana.
Teraz Tomasz dodaje do ciasta, do tej pierwszej części, dodaje jaja. Dodajesz całe jaja? Dodaję. Przepis jest na tyle sprawdzony przez nas i używany wiele razy, że już wiemy, że spokojnie tą ilość można wrzucić. Na raz. I teraz słuchajcie, teraz mieszamy. Robimy to na razie, póki te jaja są jakby tak osobno, widać cały czas, że pływa nam ta masa. Robimy to delikatnie w miarę. Kiedy już jaja tak wstępnie zostały wciągnięte przez nasze ciasto, to już można śmiało dosyć mocno mieszać. Nigdy specjalnie się tutaj tym nie przejmujemy. Mieszamy. Najważniejsze jest to, żeby ciasto zrobiło się jednolite i też za chwileczkę Wam pokażemy, kiedy to ciasto jest tak naprawdę już gotowe. I słuchajcie, kiedy ciasto jest gotowe? Ciasto ptysiowe jest gotowe wtedy, kiedy je pomieszamy, a następnie ono zwija się, spada nam z naszej łyżki, szpatułki w taki sposób, że tworzy literkę V. I to znaczy, że nasze ciasto jest gotowe. Takiego ciasta ptysiowego można przygotować różne słodkości, między innymi ptysie, ale my dzisiaj zdecydowaliśmy się przygotować eklery. Słuchajcie, żeby przygotować eklery, potrzebujemy oczywiście piekarnik. Piekarnik jest nagrzany do 180 stopni. No i teraz będziemy wyciskać sobie eklery. To nie jest prosta rzecz. To wymaga wprawy, natomiast ja lubię sobie pomagać, nie lubię się specjalnie przemęczać. Dlatego ja swoje eklery będę między innymi robiła w takich formach do ciasta tak naprawdę kruchego. Można przygotować w taki sposób, ale można ich nie używać. Tutaj jakby pełna dowolność. Dla mnie jest to o tyle fajniejsze, że one są po prostu równe, a ja lubię jak jest równe. Natomiast pokażemy Wam z użyciem tych form, także bez tych form. Natomiast rzecz, która jest dla mnie na przykład istotna, no to ja wszystkie tego typu eklery ptysie przygotowuję na takich matach perforowanych, dlatego że to ciasto wtedy fajniej sobie rośnie, ale jeśli takiej maty nie macie, to spokojnie ptysie można wycisnąć na zwykły papier, prawda? No oczywiście, na papier do pieczenia. Papier do pieczenia. Żeby wycisnąć sobie ciasto do foremek bądź nie do foremek, potrzebujemy końcówkę do wyciskania i potrzebujemy worek. Ja używam akurat takiej końcówki, która ma 12 ząbków. Zdecydowanie ładnie eklerki wychodzą, kiedy są właśnie z ząbkowanych tylek wyciskane. Próbowaliśmy już nieraz z okrągłych, ale niestety nie wyglądają tak ładnie, więc raczej używamy właśnie takich ząbkowanych. Moja ma 12 ząbków, ale może mieć więcej. Jeśli macie jakąś inną, to jak najbardziej tak. I worek jednorazowy oczywiście, bądź wielorazowy, jeśli macie wielorazowe, tutaj jakby nie ma żadnych przeciwwskazań i z takiego worka będziemy wyciskać nasze eklery. Kiedy mamy już ciasto w worku, zawijamy sobie na ręce, żeby był dosyć mocno naprężony i wyciskamy nasze eklerki. Ciasto możecie nakładać do foremek lub po prostu na matę. Techniki są różne. Niektórzy polecają wyciskanie stylką ustawioną prostopadle do maty, inni pod kątem 45 stopni. Ja nie zwracam większej uwagi na sposób ułożenia worka. Po prostu wyciskam. Zazwyczaj eklerki mają podłużny kształt i mają około 10 cm długości. Możecie jednak wyciskać również mniejsze, tak zwane mini eklerki. A tutaj pokazuję Wam, jak szprycuje się ciasto na papier do pieczenia. Jest minimalnie trudniej, bo ciasto klei się do papieru i podczas odciągania tylki od ciasta lekko go podnosi, ale wystarczy zrobić to raz, 2 razy i dojdziecie do wprawy. Eklerki wyciśnięte, więc zanosimy je do piekarnika, który już nagrzany na nas czeka. Idziemy. Ciasto wstawiam do piekarnika i pierwsze 10 minut piekę bez otwierania. Natomiast po tym czasie uchylam delikatnie, dosłownie na 3 sekundy drzwiczki, po to, by wypuścić parę i w miarę możliwości robię to co 4-5 minut. Dotyczy to piekarników domowych. Jeśli posiadasz piec konwekcyjny lub inny profesjonalny, to po około 10 minutach należy otworzyć kanał wypływu pary.
Nadmiar pary może powodować zapadanie się korpusów. Po lewej stronie widzisz ciasto wypieczone na macie, a po prawej upieczone na papierze do pieczenia. Ptysie upieczone w foremkach po prostu delikatnie wypycham. Dzięki użyciu formy moje ptysie są nieco wyższe i zawsze w idealnym kształcie. Do jaj dodajemy cukier i od razu przystępujemy do miksowania. Jeśli będziemy zwlekać, cukier w cudzysłowie spali żółtka. Miksujemy około 1,5 minuty do mniej więcej podwojenia objętości jaj. Do masy dodajemy skrobię kukurydzianą i dokładnie mieszamy. Mleko gotujemy, uważając, żeby go nie przypalić. Następnie hartujemy masę żółtkową. Dodajemy około 1/4 objętości mleka i energicznie mieszamy. Ponownie dodajemy 1/4 mleka i znów energicznie mieszamy. Następnie przelewamy zahartowane żółtka do mleka i cały czas dobrze mieszamy. Włączamy kuchenkę na niską moc i cały czas mieszamy do momentu, kiedy zobaczymy i poczujemy, że masa wyraźnie gęstnieje od spodu. To znak, że zaczyna ściągać skrobię. Kiedy poczujemy i zobaczymy, że masa zazwyczaj w środku garnka zaczyna się ściągać, wyłączamy kuchenkę i energicznie mieszamy aż do powstania gładkiej konsystencji kremu. W momencie, kiedy podczas mieszania zobaczysz, że masa się zagotowała, 1-2 bąbelki powietrza wystarczą, to ściągamy z kuchenki. Białą czekoladę rozpuszczamy. Jeśli nie wiesz, jak rozpuścić czekoladę, zerknij do naszego innego odcinka. Kliknij tutaj. Rozpuszczoną czekoladę dodaję do masy budyniowej i dokładnie mieszam. Następnie dodaję pastę pistacjową, mieszam krem i odstawiam do lodówki, aby się schłodził i zgęstniał. Ptysie upieczone, kremy przygotowane, więc można przystąpić do nadziania ptysiów. Tak, ty będziesz nadziewał śmietaną. Ja będę nadziewał śmietaną i będę to robił po staroświecku, ponieważ jestem starszy od ciebie i nie jestem przekonany co do nowej mody, czy może to stara moda, tylko po prostu o niej nie słyszałem. Nie, nowa, tak, to stosunkowo nowe jest. No, stosunkowo nowe i ja po prostu po staroświecku będę sobie przekrawał na pół, nabijał śmietaną I zamykał. i zamykał. A ja z kolei będę nakładała krem od spodu, robiąc dziurki i wpychając krem do środka ptysiów. Może odsłoń, żeby wszyscy widzieli, jak ładnie kroję. Pięknie kroję. Ciasto się super kroi. Bita śmietana. Pyk. To jest taki standardowy sposób, którym zawsze nabijało się eklerki i po prostu sobie zamykamy. Możecie dawać więcej bitej śmietany, mniej, w zależności od tego, jak chcecie. Jak nie ma jej za dużo, to lepiej się je. Zdania są podzielone. Spytajcie swoich dzieci. No tak, nasze dzieci to by chciały 2 razy więcej albo i 3 razy więcej. A ja pokażę Wam mój sposób na nadziewanie ptysi, eklerów, dlatego, że Ty sobie spokojnie tutaj rób, proszę. Nie chcę szeleścić. Nie przejmuj się wytnie, albo Wy po prostu zniesiecie to szeleszczenie tutaj trochę. Słuchajcie, ja to robię innym sposobem. Nakładam sobie do worka krem.
Wbiłam się do środka i teraz wpycham ten krem, tam wpycham, aż zobaczę, że sam zaczyna wychodzić. Widzicie? No to teraz w drugie. Można łyżką bądź nożem ściągnąć nadmiar kremu i obracamy. Moje pycie nie są przekrojone, tylko wypełnione od środka. No i wyglądają jakby były puste. Ptysie są gotowe, pozostaje nam je oblać czekoladą, udekorować, w zasadzie w dowolny sposób. Ja moje ptysie obleję białą czekoladą i posypię pistacjami, bo pasuje. A ty to masz? A ja ciemną czekoladą, bo tak lubię. Okej. Słuchajcie, sposobów jest kilka. Można to robić łyżeczką, można robić workiem cukierniczym, można maczać eklery w czekoladzie. No sposobów jest kilka różnych, w zasadzie jest dowolność w tej kwestii. Ważne, żeby Wam smakowało. Ja mojego eklerka maczam, a Tomasz takim starym sposobem, jak Tak jest. Tomasz, polewa. Mój eklerek wygląda tak. W górę mogę go sobie odłożyć i posypać pistacjami. I voilà, eklerki gotowe. Które są ładniejsze, to już jest kwestia gustu. Które są smaczniejsze, też kwestia Napiszcie gustu. w komentarzu, które byście prędzej zjedli. Moje, które wyglądają jak z McDonalda, jak to Tomasz powiedział, czy Tomka, które wyglądają jak od babci. Jak z kawiarni europejskiej. Ja mam tylko do tego jeden komentarz. Może nie jest najpiękniejszy, ale widać, że na pewno wsadził w to dużo serca. Dziękuję, pozdrawiam.